W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń poinformujemy Was o proponowanym przez Everdom rozwiązaniu, które może być zastosowane w celu zmniejszenia ilości tokenów DOM w obiegu. Wspomnimy o bardzo dużej popularności Sweet Wallet oraz opowiemy Wam o Helium Mobile. Witam Was serdecznie na kanale Krypto, ogłoszę przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Everdom informuje o poszukiwaniu sposobów na zmniejszenie ilości tokenów DOM w obiegu. Podczas poszukiwań potencjalnych sposobów na zmniejszenie ilości tokenów, zespół Everdom stwierdził, że dobrą okazją do podjęcia tych działań może być zbliżający się do kolekcji Astro NFT. Everdom z racji bycia prawdziwie integracyjnym projektem oddaje możliwość wyboru w ręce swojej społeczności. Jeżeli społeczność zagłosuje za dodaniem kosztów, dodatkowe wpływy zostaną wykorzystane na odkupienie i spalanie tokenów DOM. Więcej szczegółów dotyczących tego projektu znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Quant informuje o przekroczeniu granicy 100 000 obserwujących na swoim Twitterze. Zespół Quant dziękuje swojej społeczności za wsparcie ich projektu oraz zaangażowanie w budowę cyfrowej przyszłości razem z technologią blockchain. W swoim najnowszym wpisie Hashpack Wallet pyta swoich użytkowników, czy wypróbowali ich aplikację na swoich smartfonach z systemem Android. Hashpack stwierdza, że ich produkt łączy wszystkie lubiane przez użytkowników funkcje portfela. Pośród funkcji oferowanych przez Hashpack Wallet możemy wyróżnić zarządzanie kryptowalutami oraz NFT-kami, możliwość korzystania z rozwiązań stakingowych oraz łączenie z dApps. Zespół Hashpack Wallet informuje, że wersja ich portfela na iOS pojawi się już wkrótce. Cotygodniowa aktualizacja DeFi w warstwie pierwszej oraz drugiej od Crypto.com. 15 września odbył się merge na Ethereum. Sieć Ethereum przeszła na Proof of Stake. Koparki sprzętowe zostały zastąpione przez walidatorów, którzy stakują Ethereum w celu przetwarzania transakcji i tworzenia nowych bloków. Vitalik Buterin na swoim blogu podzielił się swoją wizją protokołu warstwy trzeciej. Warstwa trzecia według Buterina zapewni dostosowaną funkcjonalność. Twórca Ethereum podał przykład, że aplikacje będą wykorzystywać dowody ZK do przesyłania transakcji. Compound Protocol wprowadza nową funkcję Compound Treasury. Compound Treasury jest usługą, która umożliwi zarządzanie gotówką instytucją. Wprowadzona funkcja umożliwi instytucjom pożyczanie USD oraz USDC ze stałymi stopami procentowymi przy użyciu aktywów cyfrowych jako zabezpieczenia. Wintermute, będący kryptoalgorytmem z siedzibą w Wielkiej Brytanii, został zhakowany. Haker przywłaszczył około $160 milionów. Tydzień od uruchomienia tokena Sweet Wallet jest najczęściej używanym DApp w Web3 według Dabradar. Zespół Sweet Economy dziękuję swojej niesamowitej społeczności za wsparcie. Na sam koniec tweeta zespół Sweet stwierdza, że jest to dopiero początek wspólnej podróży. Projekt Cero jest niezwykle zadowolony z możliwości zostania złotym sponsorem pierwszego w historii wydarzenia ETH Safari. Token STEP został dodany do giełdy Crypto.com. Już teraz możesz zakupić tokeny GMT po rzeczywistej cenie w dolarach, euro, funtach i ponad 20 innych walutach fiducjarnych. Możliwość wybijania TGLP NFT jest już dostępna na żywo. Osoby, które zakupiły NFT, mogą je wybić na marketplace Tencent. Wymagane jest tylko opłacenie kosztów transakcji. Aby wziąć udział w fazie sprzedażowej seed tokena Alaska, należy wybić NFT dzisiaj przed godziną 12 czasu polskiego. Projekt PFpedia informuje o nawiązaniu współpracy z Polygon Studios. PFpedia będzie współpracowała z Polygon Studios w celu ulepszenia ekosystemu NFT. Flow dziękuję wszystkim osobom, które świętowały pierwszy w historii dzień NFT. Flow podkreśla, że jest to wydarzenie, które naprawdę na długo zostanie w ich pamięci. W przyszłym roku odbędzie się zapewne kolejny dzień poświęcony technologii NFT. Harmony przekazuje krótką aktualizację swojej działalności. Kierownictwo Harmony oraz liderzy projektów dają tygodniowe raporty dotyczące swojej działalności i uzyskanych postępów. Pośród osiągniętych postępów przez Harmony pojawia się rozwiązanie problemu ze synchronizacją etapową oraz weryfikacja kodu reguły slashowania. Jeśli jesteście zainteresowani wszystkimi odnotowanymi postępami na Harmony, zachęcamy do sprawdzenia całej serii postów na Twitterze. Mina Protocol udostępnia kwartalną aktualizację swoich postępów. W przygotowanym artykule została podsumowana działalność zespołów należących do ekosystemu Mina. Aktualizacja postępów obejmuje trzeci kwartał tego roku. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianym artykułem. Link do artykułu zostawimy standardowo w opisie filmu. Encrypt, stworzony przez MyEtherWallet, obsługuje już sieci Astar oraz Shiden. Encrypt powstał we współpracy z Web3 Foundation oraz Parity Technologies jako portfel multichain dla Polkadot i Kusama. Kawa informuje, że ich własny 11 Liquid Staking Mainnet rozpocznie działalność za 3 tygodnie.
Oczywiście wspierana będzie obsługa wszystkich użytkowników za pośrednictwem portfela MetaMask. Stepn publikuje 15. wydanie swojego newslettera. W tym wydaniu Stepn przedstawia aktualizację wyzwania Stepn Ember oraz opisuje update aplikacji Stepn do wersji 0.8.6. W newsletterze została również opisana kwestia dropu merchu Stepn Solana Spaces. Link do newslettera zostawiamy standardowo w opisie filmu. Helium przedstawia Helium Mobile. Helium Mobile jest to pierwszy na świecie nośnik kryptowalut, który powstał we współpracy z T-Mobile. Posiadanie dowolnego abonamentu Helium Mobile pozwoli na kopanie tokenów Mobile. Będzie to forma nagrody za nawiązanie połączenia z siecią Helium 5G. Tokeny BUSD są już dostępne na sieciach Avalanche oraz Polygon. Binance zakończył integrację BUSD na obu sieciach, a możliwość wpłat i wypłat tokenów BUSD jest już otwarta. Synapse stwierdza, że Web3 jest zdecydowanie przyszłością internetu. Czy waszym zdaniem można już mówić o kolejnej internetowej rewolucji, która dzieje się na naszych oczach? Zachęcamy do przeczytania artykułu poświęconego przyszłości internetu, przygotowanego przez ekspertów Synapse Network. Link do artykułu znajdziecie standardowo w opisie filmu. Sieć Avalanche jest już dostępna w Hashport. Użytkownicy mogą już teraz bezproblemowo przenosić zasoby cyfrowe z sieci Avalanche oraz do sieci Avalanche, a także innych obsługiwanych sieci. Więcej o tej integracji przeczytacie na Medium Hashport. EOS pomyślnie zakończył aktualizację konsensusu do wersji Antelope Leap 3.1. Wprowadzając tą aktualizację, społeczność EOS stała się niezależna. Takie działanie jest przykładem nowej równowagi sił tworzonych przez Web3. To tyle z informacji, które dla was dzisiaj przygotowałem. Jeżeli materiał wam się podobał, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!